Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mazdy CX-5. I od razu odpowiem na pytanie w tytule, czyli czy Mazda CX-5 jest lepsza od CX-60? Nie, nie jest lepsza, ale nie jest też gorsza. To jest po prostu mniejszy model, ale ma też nieco inną charakterystykę i właściwości jezdne. Do samego porównania osiągów i ceny wrócę pod koniec testu. Teraz porozmawiajmy o CX-5. Mazda CX-5 jest na rynku od 2012 roku, a od 2016 jest już druga generacja, która w 2021 przeszła facelifting. W zasadzie to CX-5 chyba co roku przechodzi takie drobne faceliftingi i tak też było z tą sztuką, którą testuję, a jest to rocznik 2023. Z tym, że zmiany w CX-5 są naprawdę tak drobne, że nieważne czy macie Mazdę CX-5 z 2016 czy 2024 roku, każda wygląda bardzo podobnie i bardzo dobrze. I to jest moim zdaniem zaleta, bo nieważne który rocznik kupicie, każdy wygląda ładnie i ponadczasowo. Naprawdę, CX-5 została bardzo ładnie narysowana. Nie ma tu elementu, który mi się nie podobał, a to, co szczególnie przypadło mi do gustu, to sygnatura świetna. Bardzo ładnie wyglądają światła, zarówno z przodu, jak i z tyłu. To, co mi się jednak nie podoba, to te czarne elementy na zewnątrz, które moim zdaniem powinny być matowe. W takim razie pora na wymiary. CX-5 ma 4575 mm długości, 2115 szerokości z lusterkami oraz 1685 mm wysokości. Rozstaw osi to 2700 mm, a prześwit to 18,5 lub 19,3 cm, w zależności czy mamy koła kolejno 17 czy 19 calowe. Dla porównania CX-60 jest o 17 cm dłuższa, 2 cm szersza, ma tą samą wysokość i większy o 17 cm rozstaw osi. Ale co ciekawe, prześwit w CX-60 jest o około 2 cm mniejszy. Wcale nie dużo mniejszy jest za to bagażnik, bowiem CX-5 ma kufer o pojemności 541 litrów, czyli tylko 29 litrów mniej niż CX-60. Bagażnik CX-5 jest naprawdę pojemny i foremny. Jest też drugie dno, gdzie pod spodem nie mamy regularnej podłogi, ale da się tam upchać trochę rzeczy. Nie rozumiem tylko, po co ta deska jest podwójna. Lepiej jakby była jedna deska od drugiego dna. Szkoda też, że nie ma żadnego haczyka na zakupy, a znalazłem jedynie mocowanie do gaśnicy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Miło, że oparcia można złożyć z poziomu bagażnika i to oddzielnie. Możemy położyć każde z 3 miejsc. To mi się podoba. Podoba mi się też to, że po złożeniu jest prawie idealnie płaska podłoga. Wskakujemy więc na tył, gdzie kolejna zaleta. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, przez co dostęp jest bardzo łatwy, co jest przydatne na przykład jak pakujemy dzieci. Z drugiej strony trzeba uważać na parkingach, bo zasięg tych drzwi jest naprawdę daleki. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się tu mieszczę i to zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni. Kanapa ma też regulację oparcia, chociaż jest dość mała, ale zawsze coś. Jest też podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy czy złącza i gazetowniki. Wskakujemy naprzód, gdzie witają nas bardzo wygodne fotele, które niestety marszczą się nieco pod tyłkiem. Ale podobno przy takiej skórze to normalne. Szkoda też, że trzymanie boczne jest dość słabe. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, siedzimy wyżej i mamy dobrą widoczność. Fotel może być w pełni elektryczny w opcji, a w podstawie jest manualny, tak samo jak i kierownica. Pora na deskę rozdzielczą, która jest prosta, żeby nie powiedzieć wręcz minimalistyczna, ale też ma nowoczesne wstawki, tylko bardzo dyskretnie zamontowane. Jak chociażby te cyfrowe zegary, które z daleka wyglądają jak niemal analogowe. Zegary działają szybko, mają kilka prostych motywów, w zależności od trybu jazdy i pozwalają na zmianę danych od komputera pokładowego. I to wszystko, chociaż moim zdaniem to przecież wystarczy. W opcji jest też wyświetlacz head-up. Drugi ekran to multimedia, które są jedyną rzeczą, która mniej mi się podoba w kabinie. Po pierwsze,
Ekran jest zamontowany na szczycie, a wolałbym, żeby był ładnie wkomponowany. Co prawda jest on na tyle niski, że nie razi tak mocno, ale wkomponowanie wygląda zawsze moim zdaniem lepiej. Druga sprawa to system, który skrywa ten ekran, wygląda już lekko starawo. To znaczy wciąż jest cudowny minimalizm i wszystko działa w miarę szybko, ale wydaje mi się, że dałoby się zrobić już delikatnie ładniejsze, nowsze grafiki, no chociaż te nie są złe. Ciekawe i świetne jest to, że ekran obsługujemy za pomocą pokrętła, ale komunikacja z telefonem za pomocą Apple CarPlay czy Android Auto może również odbywać się za pomocą dotyku. Brawo, bo jednak przeglądanie map za pomocą pokrętła czy komend głosowych jest jednak trudne. Swoją drogą to jest jedna z nowości w CX-5. Poprzednie roczniki nie miały takiej obsługi bezprzewodowej. Szkoda tylko, że co jakiś czas ekran robił mi się czarny, nic nie wyświetlał i dopiero jak wciskałem jakieś przyciski koło pokrętła, to ten budził się do życia. Wydaje mi się, że to jakiś problem z połączeniem z telefonem, ale łączyłem różne telefony i zawsze był ten błąd. Nowością za to są kamery o lepszej rozdzielczości, które faktycznie mają niezły obraz. No i najważniejsze, wciąż mamy oddzielne pokrętła i przyciski od audio i klimatyzacji. Tak powinno być zawsze. W takim razie pora na materiały i spasowanie. Naprawdę nie jest źle, materiały są przyjemne w dotyku, a spasowanie niezłe, ale klasycznie przyczepię się do Piano Black. Jak widzieliście, już jest mocno porysowany. Poza tym jest bardzo dobrze. To pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w Polsce do wyboru mamy dwa silniki benzynowe. 2-litrowy oraz 2,5-litrowy, oba wolno ssące. Niestety diesla o pojemności 2,2 litra nie dostajemy. Ja pod maską testowanej Mazdy mam większy silnik, 2,5 litra, który generuje 194 konie oraz ma opcjonalny napęd na wszystkie koła. W podstawie Mazda ma napęd na przód. Silnik jest dość ciekawie zbudowany, bowiem ma on naprawdę wysoki stopień sprężania, 13:1, co wymusiło na inżynierach przyłączenie do każdego z 4 cylindrów oddzielnego kanału wydechowego, żeby lepiej odprowadzać gorące spaliny i nie doprowadzić do spalania stukowego. Tłoki również zostały nieco inaczej zaprojektowane, tak żeby opóźnić samoistny zapłon paliwa. Poza tym jest to bezpośredni wtrysk paliwa, zmienne fazy rozrządu oraz system miękkiej hybrydy. Brzmi to wszystko mocno skomplikowanie, ale ważne, że działa. Działa, bo silnik pracuje cicho i ma naprawdę dobre osiągi. To znaczy, w teorii auto nie jest zbyt szybkie, bowiem 200-konna Mazda powinna robić setkę w czasie 9,5 sekundy. Pora więc to sprawdzić. Wynik to 8,4 sekundy, czyli o ponad sekundę szybciej niż deklaruje producent. Bardzo ładnie. W ogóle kultura pracy tego silnika jest bardzo ładna, tak samo jak i elastyczność. Prawda, że nieźle. Reakcja na gaz jest bardzo szybka, a przecież to klasyczna, automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów, a nie dwusprzęgowy automat. Ba,
konkurencyjne dwa sprzęgła moim zdaniem wolniej redukują niż ten automat tutaj. Dodatkowo to jest wolno ssący silnik o bardzo liniowej charakterystyce, który ładnie się wkręca. Maksymalna moc jest przy 6000 obrotów, a moment, który wynosi 265 Nm, ma swój maks przy 4000 obrotów. Większa pojemność powoduje, że nie puknie ten samochód nawet przy 140 km/h i nadal chce przyspieszać. Oczywiście to nie jest sportowiec, nie ma tu takiego kopnięcia w plecy, jak to jest w silnikach turbo, ale na osiągi moim zdaniem nie ma co narzekać. Naprawdę bardzo przyjemny silnik. I przyjemnie brzmi. Prawda, że ładnie? Niestety, aż tak ładne nie jest spalanie. W mieście ciężko mi było zejść poniżej 10 litrów, tak to raczej miałem wyniki na poziomie 11-12 litrów, chociaż trzeba dodać, że testowałem auto w zimie oraz były spore korki. Na trasie przy 120 schodzimy do 8,5-9 litrów, a przy 140 do 11. Tak jak mówię, nie są to rewelacyjne wyniki, ale trzeba pamiętać, że to jest jednak silnik benzynowy. Bak paliwa ma 58 litrów. Wracając do miękkiej hybrydy, to pozwala ona teraz na żeglowanie w trasie, a także zgasi silnik przy dojeżdżaniu np. do skrzyżowania. Podobno zmniejszyły się też opory w napędzie na wszystkie koła, ale tego sprawdzić nie miałem jak. Sprawdziłem za to prowadzenie, które również jest delikatnie inne. Zmienił się przede wszystkim układ kierowniczy, który ma teraz elektryczne wspomaganie oraz pojawił się system, który się nazywa G-Vectoring Control Plus, który dba o to, żeby na zakrętach była jak najlepsza trakcja i osiągi. Ale Mazda CX-5 to nie jest sportowiec. Prowadzenie jest pewne, a zawieszenie zaskakująco sztywne, ale też nie twarde. Autem miło się jeździ, ale bez większych emocji. Czuć za to, że samochód nie jest ciężki, co potwierdzają dane. Waga tej wersji silnikowej to 1653 kg, czyli jak na dzisiejsze czasy mało. Mało oczywiście nie kosztuje, ale to też znak dzisiejszych czasów. Podstawowa Mazda CX-5 kosztuje 158 000 zł za odmianę z silnikiem 2.0 mocy 165 koni z napędem naprzód oraz skrzynią manualną. Dopłata do automatu to 9000 zł. Z tym silnikiem jest też możliwy napęd 4x4, który występuje tylko z automatem i jego cena to już 201 000 zł. Za mocniejszy wariant, czyli taki jak testowany, 2,5 194 konie, ale z napędem naprzód, trzeba wyłożyć 193 000 zł, a z 4x4 to już 220 000 zł. We wstępie i tytule mówiłem o CX-60, więc warto nawiązać teraz do cen. Podstawowa CX-60 z napędem na jedną oś kosztuje 225 000 zł, a z napędem 4x4 to już 255 000 zł. Z tym, że porównanie jest o tyle ciężkie, że CX-60 ma póki co tylko diesla w Polsce oraz w podstawie napęd na tył. Porównanie najmocniejszych wersji z tym samym wyposażeniem Homura oznacza około 53 000 zł różnicy na korzyść CX-5. Tylko mówię, że to jest ciężkie porównanie, bowiem 3,3 litrowy diesel R6 versus 2,5 litrowa R4 benzyna. Te modele specjalnie są tak skonfigurowane, żeby nie rywalizować. Jak ktoś będzie dużo jeździł w trasy, albo mieszka gdzieś pod dużym miastem i więcej dojeżdża, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie kupienie 60, natomiast na bardziej miejską jazdę łatwiej wybrać CX-5. Mazda CX-5 naprawdę kawał bardzo dobrego SUV-a. Jest takim powiewem analogowego samochodu w bardzo cyfrowych czasach, co jest moim zdaniem ogromną zaletą. Ładne, ale nie krzykliwe nadwozie, prosta i bardzo intuicyjna deska, brak świecidełek i dużych ekranów, a także i fizyczne przyciski od klimatyzacji czy audio. Do tego wszystkiego mamy w miarę duży, niewysilony, wolnossący silnik. Tak kiedyś wyglądała motoryzacja i taka dzisiaj jest Mazda. I absolutnie nie oznacza to, że jest przestarzała. Jest po prostu klasycznym, bardzo dobrym samochodem. Cześć!